Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszej recenzji mam dla Was fantastycznego buta. Buta, w którym zrobiłem najlepsze treningi biegowe w tym roku. Natomiast zaczniemy nietypowo, ponieważ chciałbym powiedzieć Wam, dla kogo ten but jest, a dla kogo nie. Tak, żeby uszanować Wasz czas i mój czas i żebyście od razu wiedzieli, czy oglądać ten film dalej, a może obejrzycie go po prostu dlatego, bo to dla Was dobra rozrywka. Mizuno Wave Rebellion Flash 2 to nie jest but dla osób początkujących. Jeżeli szukacie swoich pierwszych butów do biegania, kompletnie odradzam tego buta. Jeżeli macie silną nadpronację, czyli Wasze stawy skokowe mocno zapadają się do środka, odradzam tego buta. To są dwie grupy, którym kompletnie odradzam sięganie po takie buty jak ten tutaj. Natomiast jeżeli jesteście biegaczami, którzy już coś tam trochę biegają, nawet niekoniecznie długo, może biegacie dopiero rok, ale jeżeli macie w swoim planie biegowym trochę szybszych treningów, startujecie czasem na zawodach i biegacie szybsze treningi bądź zawody w tempie szybszym niż 5 minut na kilometr, to ten but może Was naprawdę bardzo zainteresować. Także zaczynamy! W zeszłym roku Mizuno wydało swoją pierwszą startówkę o nazwie Mizuno Wave Rebellion Pro i tą startówkę miałem okazję w zeszłym roku nie tylko testować, ale też startowałem w niej w zawodach, na przykład na 10 km i jest to but nietypowy, fantastyczny, dla niektórych może przekombinowany, ale jest to but, który stał się podstawą dla właśnie tej konstrukcji, którą dzisiaj Wam zrecenzuję. Podobieństw do pierwszego Rebelliona Pro, czyli buta stricte startowego na dystanse maratońskie, no nie bez przyczyny jest wyczuwalny, ponieważ cała bryła obu tych butów jest niemalże identyczna. Charakterystycznie wycięta pięta, w miarę podobna masa, podobne zastosowane materiały, natomiast Rebellion Flash 2, mówiąc w skrócie, stał się butem wyścigowo-treningowym, natomiast nowa startówka od Mizuno to jest jeszcze bardziej zakręcony but startowy, który także pojawi się na tym kanale, ale w zestawieniu butów karbonowych w dalszej części tego miesiąca. Także klasycznie przejdźmy sobie do specyfikacji technicznej tego oto recenzowanego buta. Mizuno Wave Rebellion Flash 2 to but dla stopy neutralnej, oczywiście na nawierzchnie twarde, czyli asfalt, kostkę, który waży 243 gramy, ma dosłownie 1 mm dropu, o czym za chwilkę powiem dokładnie, no i jest przede wszystkim butem na biegi uliczne i na mocne treningi. Szybko nawiązując do jego dropu, chodzi o to, że w przedniej części mamy 34 mm pianki podeszwowej, w części piętowej 35 mm, natomiast Mizuno troszeczkę oszukało system, tworząc podwyższenie w części łuku stopy, czyli można powiedzieć, w takiej nieco środkowej części buta mamy ponad 4 cm albo około 4 cm wysokości, przez co geometria tego buta jest tutaj kluczem do jego zastosowania. Płynnie przejdźmy sobie do omówienia podeszwy wewnętrznej, która składa się aż z 3 elementów. Od góry mamy piankę Mizuno Energy Light i jest to super mięciutka pianka, która wykonana jest z pianki Pebax, czyli mamy tutaj super amortyzację, świetne pochłanianie wstrząsów tuż pod samą stopą. Ta pianka oddzielona jest płytką Wave i ta płytka Wave przede wszystkim opiera się o włókno szklane zmieszane z nylonem. Oznacza to, że mamy znacznie usztywnionego buta, dzięki czemu jeszcze jego odbicie jest większe i płytka z dodatkowym włóknem szklanym jeszcze bardziej utwardza całą płytkę niż sam nylon i można powiedzieć, że mamy tutaj prawie właściwości startowe. Pod płytką Wave znajduje się klasyczna pianka Mizuno Energy, która jest pianką twardszą, bardziej żywotną, nie tak miękką jak Mizuno Energy Light, wykonana z innych materiałów, ale również świetnie pochłaniająca wstrząs i przede wszystkim nadająca temu butowi więcej stabilności. Na samym dole mamy oczywiście bieżnik z gumy węglowej, która nie jest zbyt agresywna. Jest troszkę ponacinana, ma jakąś swoją fakturę i w ogólnym rozrachunku jest jej bardzo dużo. W szczególności w strefie palców, śródstopia i po zewnętrznej części buta. Dla osób, które w szczególności biegają w taki sposób, że lądują krawędziowo, mocno supinują, będzie to bardzo duża zaleta. Największa magia tej podeszwy to oczywiście geometria, czyli tak jak mówiłem, mimo iż jest tutaj 1 mm drop, tak naprawdę ten drop nie ma przełożenia w praktykę, ponieważ w tym bucie podczas biegu czujemy się, jakbyśmy mieli drop 8-10 mm, może nawet 12 mm, ponieważ cały środek ciężkości pcha naszą stopę i nasze ciało do przodu, w szczególności akcentując lądowanie na przedniej części stopy, ale o tym opowiem Wam już podczas jego testowania i biegu. Cholewka tego buta to inżynieryjny monofilamentowy mesh, który jest bardzo charakterystyczny we wszystkich butach startowych.
świetnie oddycha, jest właściwie pancerną siateczką ciężką do uszkodzenia. Podobnie jest z językiem, który jest całkowicie płaski i zrobiony z podobnego materiału co cholewka. Sznurówki są tutaj super cieniutkie, delikatne, bardzo lekkie, ale moim zdaniem trochę za długie. Po ich zawiązaniu zostaje jeszcze ich całe mnóstwo i człowiek nie wie, co z nimi zrobić specjalnie. Zapiętek tych butów jest standardowym, twardym zapiętkiem, który ma plastikowy otok, plastikowe usztywnienie, tak jak większość butów po prostu do treningu, natomiast nie ma zbyt wiele gąbki. Gąbka umiejscowiona jest tylko na górze, tuż około kości piętowej i achillesa. Zapiętek jest po prostu obły, dobrze trzyma stopę w bucie, natomiast osoby z węższą stopą muszą uważać, ponieważ cały ten but jest dosyć szeroki i osoby, które mają szerszą stopę, wysoką na podbiciu, poczują się tu świetnie. Osoby ze szczupłą, wąską, delikatną stopą mogą poczuć się trochę gorzej, no i stwierdzą, że może być zbyt dużo miejsca, za dużo luzu, dosłownie wszędzie. Wkładka w Mizuno Rebellionach Fleszach dwójkach jest niewyjmowalna, całkowicie płaska, nie ma linii ortholite, czyli nie wysklepia nam wzdłużnego ani poprzecznego łuku stopy. No i cóż, nawet nie da się jej wymienić na inną. Jest w standardzie, tak jak w większości butów startowych, płaściutka, cienka i po prostu sobie jest. Ok, słuchajcie, przechodzimy sobie do biegania. Opowiem Wam, co w tym bucie robiłem i jak on w ogóle funkcjonuje podczas biegu, ale może na samym początku wrócę do tego, co powiedziałem na początku filmu, a mianowicie, ten but nie lubi wolnych prędkości i ma to związek z tym, że podczas wolniejszego biegania, w szczególności u osób, które nie do końca mają już taką opracowaną technikę biegu, lądowania na całej stopie lub śródstopia, tylko na przykład zaczynają od pięty, będą czuły, że ten but ich zwalnia. Ta odcięta pięta jest nie bez powodu. W tym bucie nie można biegać z pięty, nie można biegać z pełnego przetoczenia. Trzeba celować plus minus w tą część, powiedzmy, tego wybrzuszenia, bądź też w ogóle lądować na śródstopiu, tak by było najlepiej. Połączenie tej super pianki z tą płytką z włókna szklanego plus ta geometria, to wszystko pcha nas do przodu. Jeżeli odpowiednio wylądujecie w tym bucie, nawet biegnąc w miarę wolno, na przykład w tempie powiedzmy 5,30, to ten but chętnie przyspieszy Was do 5,20 albo 5,15. Ja na swoich treningach wykorzystywałem go przede wszystkim w mocniejszych jednostkach. W jednostkach takich jak zabawa biegowa, trening progowy i trening tempowy. I w każdym z tych treningów osiągałem tempa między 4 minuty a 4,45 i w takich tempach biegało mi się fantastycznie. Co więcej, ciężko mi było je utrzymać. Gdy na treningu progowym musiałem trzymać tempo 4,45, nawet 4,50 fajnie by było, żeby nie biec szybciej. Nie szło tego zrobić. Przez pierwsze kilka serii biegłem średnio w tempie 4,30, 4,35 i czułem, że jest lekko. Ten but daje efekt buta karbonowego, czyli daje takie charakterystyczne odbicie, taki bounce, taką miękkość i właśnie to pchnięcie do przodu w momencie, gdy prawidłowo wylądujemy na odpowiedniej części podeszwy. Powiedziałem, że nie polecam tego buta osobom z większą nadpronacją i początkującym, właśnie dlatego, bo on w pewnym stopniu jest niestabilny. Mimo iż mamy dosyć szeroką część śródstopia i tam, jeżeli dobrze wylądujemy na tej przedniej części, to nawet osoba z nadpronacją da sobie radę. Natomiast jeżeli będziemy lądować bardziej odpięty albo z całej stopy i będziemy biegli zbyt wolno, to jest ważne, zbyt wolno, to poczujemy, że ta nasza nadpronacja, jeżeli ją mamy, będzie się zwiększać. Dlatego ten but moim zdaniem kompletnie nie nadaje się dla kogoś, kto chce w nim biegać wolniej niż 5 minut na kilometr, 5,15 na kilometr. Tego buta sparowałbym z jakąś treningówką na rozbiegania, w której będziemy biegać wolno, a tego buta będziemy wykorzystywać tylko i wyłącznie na mocnych jednostkach treningowych. Tym samym dla zaawansowanych biegaczy, którzy biegają naprawdę szybko już swoje rozbiegania, może być to wszechstronny but do każdego treningu. Ja swoje rozbiegania biegam w tempie nie szybszym niż 5,35, 5,40 i dla mnie ten but był zbyt niestabilny. Natomiast bardzo chętnie brałem go właśnie na mocne jednostki. Trening progowy wyszedł mi super, chociaż był troszkę zbyt szybki. Trening tempowy wyszedł mi lekko planowane, 5 minut na kilometr, 4,55. Właściwie za każdym razem musiałem zwalniać, ponieważ jak wylądowałem odpowiednio w tym bucie, to czułem, że mam takiego kopa do przodu i chcę biec szybciej. Czyli efekt niemalże buta karbonowego, mocnej startówki jest tutaj odczuwalny z każdym krokiem. Oznacza to w skrócie, że to nie musi być tylko treningówka, to może być równie dobrze Wasza startówka. W szczególności na dystansach 5, 10 km, a nawet półmaratonu, jeżeli jesteście odpowiednio mocni i macie silne stawy skokowe, macie mocne nogi, które będą w stanie okiełznać w pewnym stopniu jego niestabilność,
w momencie, gdy na przykład zwolnicie. Dlatego wypadałoby, żeby nawet te starty były w tempie szybszym niż 5 minut na kilometr, bo jeżeli będziecie biegli wolniej, to moim zdaniem ten but będzie trochę zbyt obciążający staw skokowy i cały układ ruchu. Dodam jeszcze, że polecam go przede wszystkim biegaczom już troszkę lepiej wytrenowanym, świadomym, które trenują bieganie, a nie tylko biegają, żeby biegać. I tu też kluczowa rzecz. Masa ciała niekoniecznie ma znaczenie. Jeżeli macie 1,90 m i ważycie 90 kg, spoko, bierzcie tego buta. Jeżeli macie 1,70 m i 60 kg, to też będzie but dla Was. Masa ciała nie ma znaczenia, jeżeli macie, powiedzmy, szczupłą, wytrenowaną, sportową sylwetkę, to wszystko jest spoko. Ta ilość amortyzacji, ta grubość podeszwy, te właściwości tego buta są niemal jak super treningówki. Natomiast docelowo jest to treningówka na mocne bieganie, ewentualnie startówka dla amatora, który jeszcze nie decyduje się na buty z karbonem. Dla mnie prywatnie Mizuno Rebellion Flash drugiej generacji jest modelem fantastycznym, do którego będę wracał, do którego już nie mogę doczekać się, żeby wrócić. Powiem Wam, że jak zacząłem go testować, ten miesiąc, nawet prawie chyba już 2 miesiące temu, to śnił mi się po nocach. Już nie mogłem się doczekać, kiedy zrobię w nim mocny trening. Tak spodobało mi się bieganie w nim. Natomiast niestety nie mamy tego modelu w naszym sklepie Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, w sklepie, w którym pracuję, w którym doradzam początkującym biegaczom oraz bardziej zaawansowanym w doborze butów do biegania. Serdecznie Was zapraszam. Tam mnie spotkacie od poniedziałku do piątku, a także w niektóre soboty. Będziemy mogli pogadać, mogę pomóc dobrać Wam buty do biegania i inne akcesoria biegowe. Także w przyszłości może ten model się pojawi, ale zdaję sobie sprawę, że jest na tyle trudnym butem, że nie do każdego biegacza trafi. Dla mnie jest fantastyczny. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku, w tej recenzji. Napiszcie mi, co myślicie o takich butach, czy może Wy macie jakąś alternatywę ciekawych, fajnych, szybkich butów do biegania. No i co, widzimy się w kolejnej recenzji lub też filmie tematycznym na tym kanale już za tydzień. Także trzymajcie się i cześć!